musimy tego zagadnienia się tutaj trzymać dosyć ostro. To jest, ale będziemy musieli to przedyskutować z przewodniczącym. Zatem, szanowni państwo, zapraszam pana magistra Przemysława Korzana z Zakładu Ratownictwa Medycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który przedstawi zastosowanie skal wczesnego ostrzegania do oceny stanu pacjentów przyjętych do szpitalnego oddziału ratunkowego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, chciałbym Państwu przybliżyć temat zastosowania skal wczesnego ostrzegania w szpitalnym oddziale ratunkowym. Przepraszam. Jeśli chodzi o pacjentów trafiających do szpitalnych oddziałów ratunkowych, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że wyłapanie tych pacjentów, którzy są w stanie krytycznym, bądź też pacjentów, u których dojdzie w krótkim czasie do nagłego pogorszenia stanu zdrowotnego, jest niezwykle istotne. Dlatego też oprócz narzędzi, które posiadamy chociażby w postaci triażu, warto wykorzystywać również inne pomoce, jakimi są m.in. skale wczesnego ostrzegania. Te skale pomagają nam znaleźć pacjenta w stanie krytycznym, a co za tym idzie, wdrożyć właściwe leczenie w celu zapobiegnięcia trafienia pogorszenia stanu klinicznego i trafienia tego pacjenta do oddziału intensywnej terapii, czy też doprowadzenia do sytuacji, gdzie dojdzie do zatrzymania krążenia u tego pacjenta. Jeśli chodzi o samą definicję skal, są to takie narzędzia, które mają za zadanie prognozować pogorszenie stanu pacjenta. Oceniają one poszczególne parametry fizjologiczne, przypisywane są nim punkty i wartości odczytywane mówią nam o tym, czy ten pacjent rzeczywiście jest w stanie zagrożenia, w stanie, w którym może dojść do pogorszenia jego stanu. Jeśli chodzi o skale stosowane powszechnie, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, rozpowszechnionych jest kilka skal. Mówimy tutaj o szpitalnych oddziałach ratunkowych, między innymi o skali NEFS czy NEFS-2, skala METS, MES, skala MEFS, SCS i REMS. Przy czym najbardziej zweryfikowane pod względem naukowym są skale NEFS i MEFS, które są powszechnie używane i używane są również powszechnie w szpitalnych oddziałach ratunkowych w Polsce. Jeśli chodzi o skalę NEFS, powstała ona w 2012 roku z modyfikacją na NEFS-2 w 2017 roku. Punktujemy tutaj 7 parametrów i w wyniku tej punktacji, jeżeli pacjent otrzyma wynik powyżej 6 punktów, wiemy, że ten pacjent jest, konieczny jest intensywny nadzór nad tym pacjentem. Jeśli chodzi o te dwie skale NEFS i NEFS-2, one są porównywalne, jeśli chodzi o przewidywanie nagłego pogorszenia stanu zdrowia takich pacjentów. Kolejną skalą jest skala MEFS i jakby szerzej tutaj rozpowszechniona. Ona jest najstarszą ze skal z 1999 roku i tutaj badamy parametry takie jak ciśnienie tętnicze, częstość oddechu, częstość tętna, temperaturę ciała, stan świadomości. Każda zmienna jest punktowana od 0 do 3 i wynik powyżej 4 punktów mówi nam o tym, że istnieje duże ryzyko zagrożenia. W praktyce, jeśli chodzi o stosowanie tych skal w klinicznym oddziale ratunkowym w Gdańsku, oprócz tego, że pacjenci mają wykonywany triaż w szpitalnym oddziale ratunkowym, dodatkowo każdy pacjent badany jest przy użyciu takiej skali. Z czego to się bierze? Zostało zauważone, że jest dysproporcja pomiędzy tym, jak pacjent jest triażowany i jak pacjent jest triażowany, czyli na przykład dostaje kolor pomarańczowy, a jednak wymaga natychmiastowej pomocy. Zatem powstaje tutaj ryzyko błędów. To ryzyko błędów spowodowane jest tak zwanym zjawiskiem overcrowdingu, czyli przepełnienia szpitalnych oddziałów ratunkowych, gdzie mamy do czynienia z ograniczoną ilością personelu. Ta ograniczona ilość personelu jest przeciążona, działa pod presją. W wyniku tego dochodzi do zwiększonego ryzyka błędu i chociażby patrząc na
specyfikę szpitalnych oddziałów ratunkowych województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy tam 11 szpitalnych oddziałów ratunkowych, gdzie zostało przyjętych blisko 348 000 pacjentów, w tym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku około 50 000 pacjentów, co daje 140 pacjentów na dobę. Zobaczcie Państwo, jest to ogromna ilość pacjentów, którzy są przyjmowani do szpitalnego oddziału ratunkowego dziennie. Także to właśnie zjawisko przepełnienia jak najbardziej tutaj występuje. I kolejna taka zależność, o której też wspominałem, czyli triaż nie do końca spełniał swoją funkcję, bo zobaczcie Państwo właśnie na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, blisko 60% pacjentów było striażowanych na kolor czerwony, co świadczy o tym, że pewnie jest tu jakiś błąd w porównaniu z innymi szpitalami. Tak samo pacjenci triażowani na kolor pomarańczowy, czy pacjenci triażowani na kolor żółty. Dlatego do triażu warto dołączyć dodatkowe narzędzie, które pomoże nam rzeczywiście wyłapać tych pacjentów, którzy są w stanie krytycznym, bądź też tych pacjentów, którzy rzeczywiście będą zaraz tej pomocy potrzebowali. Zatem użycie takich skal jest to dopełnienie jakby triażu. Dzięki temu w sytuacji, kiedy wiemy, że ten pacjent rzeczywiście jest nadana jest wysoka punktacja, znaczy 4 i powyżej w skali MEWS, wiemy, że ten pacjent będzie potrzebował natychmiastowej pomocy. W Klinicznym Oddziale Ratunkowym w Gdańsku wygląda to w ten sposób, że jeżeli pacjent strażowany jest na kolor pomarańczowy, a dostaje 4 i wyżej punktów w skali MEWS, wzywany jest lekarz główny dyżuru, który ma za zadanie jeszcze raz triażować tego pacjenta i rzeczywiście nadać mu priorytet. Jeżeli ten pacjent wymaga tej pomocy natychmiastowej, to oczywiście tak się dzieje, mimo to, że został triażowany niżej. Jeśli chodzi o wykorzystanie tych skal w szpitalnym oddziale ratunkowym i w innych oddziałach szpitalnych, wygląda to w ten sposób, że zgodnie z zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji do takich pacjentów powinny być dostępne zespoły wczesnego reagowania, które będą intensyfikowały leczenie tych pacjentów. Zatem jeśli mamy taką sytuację, że w szpitalu działa zespół wczesnego reagowania, to również do SOR-u przychodzi taki zespół w celu badania tego pacjenta, w celu ewentualnej konsultacji, po to właśnie, ażeby pacjent nie trafił do działu intensywnej terapii, czy zaraz nie doszło u niego do zatrzymania krążenia. W praktyce wygląda to w ten sposób, że najczęściej lekarz oddziału intensywnej terapii przychodzi, konsultuje tego pacjenta nie po to, żeby przyjąć na oddział, tylko po to, żeby rzeczywiście wdrożyć odpowiednie leczenie w celu zapobieżenia nagłemu zatrzymaniu krążenia. Podsumowując, w warunkach specyfiki pracy SOR takie narzędzia jak skale są niezwykle potrzebne ze względu na to, żeby wyłapać tych pacjentów, którzy rzeczywiście potrzebują natychmiastowej pomocy, wdrożyć natychmiastowe leczenie i aby zapobiegać temu, żeby pacjent nie trafiał, nie dochodziło u niego do zatrzymania krążenia i żeby ten pacjent nie trafiał do oddziału intensywnej terapii. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. I jeszcze jeden temat z poprzedniej sesji. Chcielibyśmy zaprosić panią doktor habilitowaną Ewę Żońcę z Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Temat, który będzie przedstawiany, to ciężarna we współczesnym ratownictwie medycznym. Dzień dobry, szanowni państwo. Ja chciałam państwa zaprosić na chwilę do trochę innej działki, jakim jest położnictwo, ponieważ jestem położną, a chciałabym tutaj połączyć położnictwo z ratownictwem medycznym. Ciężarna we współczesnym ratownictwie medycznym. Ciężarna, okres ciąży, coś wspaniałego, coś wyjątkowego, coś magicznego do momentu, kiedy nie pojawią się typowe dolegliwości okresu ciąży. Nudności, wymioty, zgaga i cała reszta fantastycznych elementów. No i nawet jeżeli mówimy o fizjologii, przy tej fizjologii mogą pojawić się nagle i niespodziewanie
problemy w postaci patologii i komplikacji okresu ciąży. Jeżeli bym Państwa zapytała, czy Państwu trafiła się w Waszej praktyce ciężarna, to okaże się, że ciężarna, rodząca, położnica i noworodek znajduje się na Państwa liście raczej w kategorii tych 10 najbardziej lubianych pacjentów, których lubicie się zajmować. Szczególne miejsce mają w Państwa sercu, to myślę, że nawet w pierwszej trójce. I tak samo też jest w badaniach naukowych. Coraz częściej pojawiają się badania, które pokazują charakterystykę pacjentek, które zgłaszają się po pomoc do członków zespołu ratownictwa medycznego, czyli analiza wezwań właśnie do tych pacjentek. Chciałam podkreślić, że lista, którą tutaj przedstawiam, jest bardzo krótka, ale pokazuje główne komplikacje i objawy stanowiące powód wezwań Państwa do ciężarnych. I tak też nadciśnienie tętnicze czy stan przedrzucawkowy, który jest komplikacją nadciśnienia w postaci nadciśnienia tętniczego, czyli ciśnienia powyżej 140/90, do tego białkomocz, obrzęki. W sytuacji, kiedy do tego połączą się jeszcze drgawki toniczno-kloniczne, mamy do czynienia z rzucawką. Sytuacja stanu zagrożenia zdrowia i życia zarówno kobiety ciężarnej, jak i jej nienarodzonego dziecka. Kolejna kwestia to bardzo lubiane przez Państwa poród. Jeżeli jest on w terminie, wszyscy są zadowoleni, bo mamy szansę na donoszone dziecko w sytuacji porodów przedwczesnych, czyli poniżej 37 tygodnia, a dolna granica to 22 tydzień. Mamy do czynienia z możliwością porodu wcześniaka, co jest większą komplikacją, a wcześniactwo niesie za siebie konsekwencje dla nie tylko małego pacjenta, jego bliskich, ale całego systemu ochrony zdrowia. Kolejno są poronienie, czyli zakończenie ciąży poniżej 22 tygodnia, gdzie nie ma szansy na przeżycie dla płodu, oraz ciąża pozamaciczna, czyli ciąża, która umiejscawia się poza macicą. I tutaj stanem niepokojącym jest możliwość pęknięcia takiej ciąży, kiedy rozwija się na przykład w bańce jajowodu i powoduje pęknięcie i jest to już stan zagrożenia zdrowia i życia. Wymioty i nudności w kontekście tego, że może dojść do stanu zwanego niepowściągliwymi wymiotami ciężarnych. Jest to jednostka, która cechuje się tym, że ciężarna traci więcej niż 5% masy ciała, którą miała przed ciążą. Do tego dochodzi do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych. I jest to stan zagrożenia dla jej zdrowia. No i ogólnie rzecz ujmując, kwestia krwawienia. Jeżeli patrzymy na krwawienia w ciąży, to tutaj dominujące są krwawienia do 22 tygodnia ciąży. I tutaj mamy właśnie tą ciążę pozamaciczną czy poronienie i powyżej 22 tygodnia ciąży, kiedy najczęściej dochodzi do krwawień z powodu przedwczesnego oddzielania się łożyska prawidłowo usadowionego, czy w kontekście nieprawidłowego umiejscowienia się łożyska, które znajduje się centralnie nad wyjściem z dna, czyli nad szyjką macicy. Ja jednak chciałam Państwu zwrócić uwagę na przedwczesne oddzielenie się łożyska prawidłowo usadowionego, które następuje przed jego fizjologicznym, prawidłowym czasem, to znaczy nie podczas porodu, tylko czyli w trakcie trzeciego okresu porodu, czyli następuje wcześniej. Jest to typowa patologia dla drugiej części ciąży, dodatkowo obarczona bardzo wysoką śmiertelnością okołoporodową, zagrożenie dla matki i dla dziecka. Jakie są czynniki ryzyka? Ta lista jest bardzo długa i nie jest ona wyczerpana na tym slajdzie, ponieważ cały czas są prowadzone badania i aktualizowane. Wyłania się kwestia palenia papierosów przez kobietę, dalej stan przedrzucawkowy, wywiad położniczy, czyli w przeszłości wystąpiło przedwczesne oddzielenie łożyska, wiek matki, im starsza ciężarna, tym większe prawdopodobieństwo, że do tej patologii dojdzie. Podobnie tutaj pojawia się kwestia rodności, czyli trzecia i kolejna ciąża również znacząco zwiększa ryzyko. PROM, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, czyli dochodzi do niego poniżej 37 tygodnia i z punktu widzenia położniczego dążymy do tego, żeby jednak pozwolić na to, aby płód miał większą szansę na przeżycie, czyli staramy się dotrzymać tą ciążę. No i również uraz, który może być wynikiem wypadku komunikacyjnego. Dlaczego podkreślam tutaj na przykład rodność? Bo to są bardzo ważne elementy, na które Państwo musicie zwrócić uwagę, zbierając wywiad z ciężarną. Która ciąża, który poród, który to jest tydzień ciąży, kiedy jest przewidywany termin, czy wystąpiły jakieś komplikacje w poprzednich ciążach, co pozwoli zweryfikować sytuację, jaką mamy i postawić trafną diagnozę. Kolejna rzecz to główne symptomy. Na pierwszym hasłem jest krwawienie z dróg rodnych.
Jeżeli chodzi o krwawienie z dróg rolnych, może być ono nieadekwatne do stanu kobiety ciężarnej i do obniżającego się ciśnienia, ponieważ to krwawienie może być wewnętrzne w zależności od tego, jak łożysko w dnie się oddziela. Kolejna kwestia dotyczy tego, że zgłaszany jest przez ciężarną ból, tężcowy skurcz macicy. W literaturze podkreślane jest też hasło, że ciężarna może zgłaszać ból pleców, jeżeli łożysko było usadowione bardziej na tylnej ścianie macicy. W kwestii sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze sprzętem do monitorowania dobrostanu płodu, można zaobserwować nieprawidłowości w czynności serca płodu. Jeżeli chodzi o postępowanie przedszpitalne, to są dwa podstawowe zadania. Pierwsza rzecz to jest leczenie wstrząsu hipowolemicznego, który się rozwija. Drugi to transport ciężarnej do odpowiedniego środka. Dlaczego? Dlatego, że ukończenie takiej ciąży i zwiększenie szans przeżycia kobiety to jest zakończenie ciąży drogą cięcia cesarskiego. Dlatego konieczne jest zapewnienie drożności dróg oddechowych oraz prawidłowa wentylacja. W przypadku ciężarnej po 20 tygodniu ciąży należy pamiętać o ułożeniu jej na lewym boku, zapobieganie zespołowi żyły głównej dolnej, zapewnienie dostępu do żylnego oraz prowadzenie płynoterapii. Również mogą być podawane leki TXA, jednak kwestia zastosowania tego leku nie jest ona tak jakby wpisany ten lek w wykaz zalecanych w sytuacji krwawień w ciąży, jednak doniesienia w literaturze podkreślają opisy przypadków, gdzie ten lek miał pozytywne zastosowanie z korzyściami przy generowaniu niezbyt dużych ryzyka dla ciężarnej w postaci zakrzepowo-zatorowych problemów. Kolejna rzecz to powiadomienie docelowego szpitala, ośrodka o odpowiednim stopniu referencyjności. Dlaczego? Dlatego, że tam musi być przygotowany zespół nie tylko położniczy czy sala cięć cesarskich, ale również zespół neonatologiczny z odpowiednim sprzętem w sytuacji, kiedy pojawi się wcześniak. Podsumowując, położnictwo to nie tylko domena ginekologów, położników i położnych, ale to jest temat interdyscyplinarny, gdzie państwa rola i znaczenie jest bardzo duże, ponieważ odpowiednie działanie w warunkach przedszpitalnych przenosi się na dobro przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Ewy za bardzo ciekawy wykład. I zaczynamy sesję trzecią. Zapraszam do kolejnego wykładu doktora nauk zdrowia pana Marcina Podgórskiego. Temat wykładu ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe, rola medycyny przedszpitalnej. Bardzo dziękuję. Chciałbym Państwa zainteresować zagadnieniem dotyczącym ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych w zakresie postępowania i tego, w jaki sposób mam tu na myśli przede wszystkim ratownictwo medyczne czy obszar przedszpitalny, mamy wpływ na to, aby pacjent, który doznał urazu czaszkowo-mózgowego, miał większe szanse albo zwiększone szanse na to, przede wszystkim na przeżycie i ewentualnie na wtórne obrażenia. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z urazami głowy szeroko pojętymi, to statystyki wskazują, że rocznie na całym świecie jest dochodzi do prawie 70 milionów urazów właśnie dotyczących szeroko pojętego urazu czaszkowo-mózgowego. Ta częstość występowania urazów w jakiś sposób też jest związana z samym krajem i państwem w zakresie jego stopnia rozwoju i identyfikuje się, iż w krajach o niskich i średnich dochodach jest ta częstość występowania urazów czaszkowo-mózgowa jest 3-krotnie większa niż w krajach lepiej rozwiniętych. No i sam wskaźnik śmiertelności, który wynosi, jeżeli chodzi o Francję, to jest 5,2 na 100 tysięcy osób, natomiast w Republice Południowej Afryki jest to ponad 80 przypadków śmiertelnych w przebiegu urazu czaszkowo-mózgowego na 100 tysięcy osób. To prawdopodobieństwo wystąpienia urazu, ciężkiego urazu czaszkowo-mózgowego, ono się zwiększa w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z pewną kaskadą objawów, które są powiązane przede wszystkim ze stanem świadomości pacjenta,
z utratą przytomności, z urazem wielorządowym, szczególnie w sytuacji, kiedy istnieje potrzeba przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych lub też z elementem współistnienia napadu pourazowego. Ta klasyfikacja urazów w odniesieniu do stanu ciężkości to w przeważającej liczbie przypadków ponad 80% są to lekkie urazy głowy. Do średnich zaliczamy około 10 i tym samym ciężkie też jest około 10% przypadków, co tak de facto powoduje, że element wpływu na kwestię odnoszącą się do tego, co my możemy zrobić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z pacjentem z ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym, to jest element, który tutaj się pojawia jako zapobieganie albo minimalizacja wtórnemu uszkodzeniu mózgu. I to jest ta kwestia, na którą mamy wpływ i która występuje i może się pojawić właśnie w wyniku hipoperfuzji, niedokrwienia mózgu, wzrastającego ciśnienia śródczaszkowego, niedotlenienia, zmian metabolicznych czy też niestabilności temperatury pacjenta. Jak się okazuje, ta kwestia odnosząca się do obszaru przedszpitalnego jest istotna i pewne działania w tym zakresie już na tym etapie przedszpitalnym powinny być wdrożone, aby zapobiec temu procesowi i zminimalizować czy też zmaksymalizować wynik, który zatrzyma właśnie te wtórne objawy. Jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym Państwu tutaj zwrócić uwagę, to w oparciu jest o wykres, który powstał w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o wskaźnik śmiertelności w odniesieniu do tego, czy dany uraz wystąpił w środowisku zurbanizowanym, czy w obszarze wiejskim. No i siłą rzeczy z różnych względów ta liczba urazów głowy w obszarach wiejskich jest z jednej strony większa, ale też jest większa śmiertelność. I to, co literatura podaje, dlaczego tak się dzieje, to te główne dwa powody, które się pojawiają, to jest element czasu dostępności, czy ograniczenia czasowego dostępności do pomocy. I drugi element to jest odległość do ośrodka docelowego, czyli czas znowu pojawia się jako element, który jest kluczowy, jeżeli chodzi o kwestię dalszych losów pacjenta. Jeżeli chodzi o kwestię zapobiegania wtórnym urazom czaszkowo-mózgowych od ponad 23 lat, jedną z organizacji, która się zajmuje analizą i przygotowywaniem wytycznych postępowania w obszarze przedszpitalnym w zakresie zapobiegania wtórnym urazom czaszkowo-mózgowym jest w Brain Trauma Foundation, która wydaje wytyczne w tym zakresie i w tym roku właśnie zostały wydane trzecia edycja tych wytycznych, które są dedykowane dla właśnie postępowania w obszarze przedszpitalnym. Te wytyczne powstały w oparciu o analizę różnego rodzaju badań i publikacji z okresu 2019-2022, z których wybrano ponad 120 różnego rodzaju publikacji i badań i w oparciu o nie wydano rekomendacje, które posiadają zalecenia wskazujące na jakość i siłę dowodów, w zależności od tego, o którym elemencie mówimy. Natomiast wytyczne z racji tego, że są dedykowane dla wszystkich stanów, ale również dla innych państw, ponieważ ta współpraca w zakresie ich wydawania również jest skooperowana z innymi państwami, jednoznacznie wskazują również na ten element, iż wytyczne w tym zakresie są publikowane, natomiast wskazuje się, żeby je dostosować do własnego systemu organizacji systemu ratownictwa medycznego. Wytyczne w ramach są jakby też graficznie przedstawione, natomiast ja chciałbym krótko Państwu przedstawić te główne elementy, które te wytyczne na dzień dzisiejszy wskazują, jeżeli chodzi o postępowanie z urazami czaszkowo-mózgowymi, czyli element
drożności dróg oddechowych i natlenowania pacjenta, gdzie wskazuje się, że ten poziom saturacji minimalny, który powinien być utrzymany, to jest 90%. Powinna być monitorowana i stosowana normowentylacja i zapewniona normowentylacja poprzez tlenoterapię bierną, czy też przejście do tlenoterapii czynnej, czy też w sytuacji braku drożności, możliwości skutecznej wentylacji, zastosowanie sekwencji umożliwiającej przejście na już czynną wentylację pacjenta przez personel. Natomiast kwestia, która się pojawia, to jest element dotyczący intubacji dotchawiczej, bo jak się okazuje, intubacja dotchawicza jest dosyć wrażliwym elementem w zakresie przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych u pacjentów z ciężkim czy z urazem czaszkowo-mózgowym i problem pojawia się w skuteczności jej wykonania, w czasie jej wykonywania i z elementem, który się pojawia, czyli niedotlenienia pacjenta w czasie wykonywania tej intubacji dotchawiczej. Powstała jedna z badań na ponad 21 000 pacjentów, wskazano, iż stwierdzono, że u pacjentów zaintubowanych w warunkach przedszpitalnych, którzy mieli GCS poniżej 9, różnica między rzeczywistą a przewidywalnością śmiertelnością była mniejsza w porównaniu z pacjentami niezaintubowanymi. Natomiast inne badanie, jeszcze jeden element wskazuje, iż intubacja wykonywana przez specjalistów z ograniczonym czy mniejszym doświadczeniem w porównaniu do specjalistów z wyższym poziomem doświadczenia generowała większe ryzyko śmiertelności u tych pacjentów. Więc ta kwestia jest istotna z tego punktu widzenia w zakresie podejmowania określonych czynności i wskazują jednoznacznie, aby zwrócić uwagę i zweryfikować, jak personel jest przygotowany do tego, aby mógł skutecznie wykonywać przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych. No i kwestia wentylacji. Okazuje się, że fundamentalnym elementem, który jest tutaj wskazywany i który ma wpływ na to, co się dzieje w procesie tej patofizjologii przy urazie czaszkowo-mózgowym, jest wskaźnik w postaci końcowo-wydechowego dwutlenku węgla i wdrożenie go jak najszybciej po to, aby zachować normowentylację, prawidłowe wartości dedykowane przy normowentylacji, jeżeli chodzi o końcowo-wydechowy dwutlenek węgla, który ma wpływ na ciśnienie śródczaszkowe, na przepływ mózgowy i w efekcie ma tak de facto zapobiegać hipoperfuzji mózgowej. Jeżeli chodzi o ciśnienie, te wytyczne wskazują, iż skurczowe ciśnienie dla osób dorosłych, które jest dedykowane w oparciu o te badania, które zostały przeprowadzone, tym dedykowanym skurczowym ciśnieniem jest minimum 110 mm supa rtęci i w oparciu o różnego rodzaju badania stwierdzono, iż u pacjentów, którzy mieli mniejsze ciśnienie niż 110, ten element, ten parametr mógł mieć istotne znaczenie w zakresie śmiertelności. I dwa elementy, na które też chciałbym tutaj zwrócić uwagę i które też wynikają z kwestii odnoszącej się do tych wtórnych obrażeń, to jest spadek czy epizod hipotensji poniżej 90 ciśnienia, który może dwukrotnie zwiększyć śmiertelność i w drugą stronę każde zwiększenie o 10 mm supa rtęci w przedziale między 40 a 119 ciśnienia może zwiększyć przeżywalność tego pacjenta o prawie 20%. No i ten parametr, który tutaj jest dedykowany, jeżeli chodzi o kwestię podejmowania decyzji z wentylacją, z przyrządowym udrożnieniem drogi oddechowych, czyli skala Glasgow. Ten element, który jest wskazywany, to sprawdź, jeżeli pacjent ma obniżony poziom świadomości, jaki ma poziom glikemii. No i farmakoterapia, która też jest w jakiś sposób dedykowana i od jakiegoś czasu kwestia odnosząca się do zastosowania płynów hipertonicznych w postaci roztworu soli fizjologicznej, który
tak de facto jest stosowany od jakiegoś czasu w obszarze szpitalnym, też jest stosowany w obszarze przedszpitalnym, chociażby w lotniczych zespołach ratownictwa medycznego, natomiast te wytyczne wskazują w zakresie postępowania przedszpitalnego, że ten hipertoniczny roztwór fizjologiczny posiada minimalną liczbę dowodów na swoją skuteczność i jego zastosowanie powinno nastąpić wtedy, kiedy faktycznie mamy objawy, które sugerują narastający wzrost ciśnienia śródczaszkowego i zastosowanie tego płynu ma właśnie spowodować zwiększenie tonusu w przestrzeni międzykomórkowej i zabranie do krwiobiegu wolnego płynu i zmniejszenie ciśnienia. Mannitol w obszarze przedszpitalnym od wielu lat w dalszym ciągu jest podtrzymany jako element, który nie ma wpływu na leczenie. No i kwas traneksamowy w wyniku badań, 2 badań, które zostały wykonane, wykazały, że kwas w ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych tak, w średnich i w lekkich nie jest dedykowany, czyli w sytuacji, kiedy mamy znowu element wskazujący na to, że dochodzi do krwawienia wewnątrzczaszkowego z narastającym ciśnieniem. No i analgosedacja jako element uniknięcia wzrostu ciśnienia śródczaszkowego, kontrola bólu i ewentualnego pobudzenia czy też drgawek. Krótko na temat tego, co my możemy zrobić, jeżeli chodzi o postępowanie z takim pacjentem. Kwestia i rola systemu w postępowaniu z pacjentami z urazami głowy. Ponad 80% przypadków, w których dochodzi do urazów głowy, to są właśnie wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości, pobicia, napady i utraty przytomności. Te utraty przytomności najczęściej wynikają w tej grupie, ten odsetek jest powikłany spożyciem alkoholu. Natomiast kwestia i rola całego systemu, ona się zaczyna od dyspozytora medycznego i tego, w jaki sposób zostanie zebrany wywiad, jakie będą podejmowane decyzje co do zadysponowania od określonych sił i środków i jaki uzyskamy efekt. No i rola zespołu ratownictwa medycznego tutaj jest dosyć kluczowa, czyli ta kwestia postępowania w zakresie wdrożenia określonego działania, który ma na celu tak zwaną neuroprotekcję, czyli zapobieżenie czy zminimalizowanie wtórnym urazom czaszkowo-mózgowym, czyli mechanizm urazu, właściwe zbadanie, wdrożenie określonych działań, walka z bólem i ta świadomość tego, gdzie ten pacjent powinien trafić. No właśnie, czy każdy pacjent powinien trafić do szpitala, w którym jest oddział neurochirurgii? To jest taka kwestia, która u nas też czasami się pojawia w dyskusji, natomiast wytyczne mówią w ten sposób, aby pacjent z urazem głowy, który ma mniej niż 15 Glasgow i te 15 Glasgow wynika z tego urazu głowy, powinien trafić co najmniej do szpitala, który posiada tomografię komputerową. Natomiast na pewno powinien trafić tam, gdzie jest ośrodek neurochirurgii w sytuacji, kiedy występuje lateralizacja objawów neurologicznych. Centrum urazowe, są wytyczne, są kryteria, które wprost mówią, kiedy taki pacjent powinien trafić, czyli izolowany uraz nie kwalifikuje pacjenta do centrum urazowego. Kto powinien podjąć decyzję w zakresie tego transportu? No, to znowu nie jest jednostkowa kwestia, tylko znowu powinna być to kwestia, która powinna być wydyskutowana między zespołem, który się opiekuje, między dyspozytorem medycznym i możliwościami, jakie w danym momencie posiadamy, czyli pozostaje kwestia, czym przetransportować. Posłużę się przykładem HEMS-u, czyli czy ten HEMS zawsze będzie korzystny dla tego pacjenta? Nie zawsze, nie zawsze. To, że pacjent ma ciężki uraz czaszkowo-mózgowy i mamy jakąś określoną odległość do ośrodka, gdzie jest neurochirurgia, a zespół będzie czekał, bo on jest ciężki i trzeba wdrożyć procedury, których na przykład zespół podstawowy nie jest w stanie wdrożyć, to trzeba to przeanalizować, czy zawsze to będzie korzyścią dla pacjenta, że będziemy czekać kolejne minuty na zespół, gdzie już moglibyśmy być w tym ośrodku specjalistycznym. Wsparcie dla zespołów podstawowych jak najbardziej, przede wszystkim w zakresie tego, że
Ze względu na to, że jest lekarz, można wdrożyć procedury, których zespół podstawowy nie może, jeżeli chodzi o elementy wdrożenia neuroprotekcji. No i kwestia podejmowania decyzji, gdzie ten pacjent powinien trafić, czyli analiza ryzyk, co dany szpital jest w stanie zrobić w sytuacji, kiedy pacjent się pogarsza i jego stan wynika z tego ciężkiego urazu. Opóźnienie transportu ze szpitala, w którym nie ma ośrodka neurochirurgicznego, do szpitala docelowego, już samo opóźnienie czasami powoduje, że ten element odnoszący się do pojawienia się wtórnych obrażeń występuje. Zatem kluczowa decyzja dyspozytora, czyli kto powinien i gdzie powinien ten transport pacjent trafić. Jeżeli chodzi o zespół ratownictwa, to jest kluczowa rola w zakresie neuroprotekcji, wdrożenia tego jak najszybciej. Ważna rola szpitala w ramach kontynuacji tego działania, jeżeli chodzi o kwestie dalszej diagnostyki i czynności neurochirurgicznej. No i element protokołów postępowania na każdym szczeblu działania tego systemu, czyli zachęta do tego, żeby zastanowić się, czy w tym zakresie, tak jak było mowa dzisiaj o dobrych praktykach w udarach, dobrych praktykach przy zawałach, czy dobre praktyki w zakresie postępowania z ciężkimi urazami czaszkowymi, mózgowymi również nie powinny się pojawić. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo dziękujemy za wykład. Następny wykład to jest wspólna praca pana Dмитра Самофалова, który teraz pracuje w szpitalu wojskowym przy polu walki, i pani docenta Natalii Życkiej z Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Lwowie. Доброго дня, шановні колеги. Dzień dobry. Bardzo mi miło dzisiaj prezentować naszą wspólną pracę. Niestety mój kolega, który jest współautorem tej prezentacji, właśnie on jest wykonawcą tej prezentacji i tej pracy. On teraz jest w szpitalu polowym w Chersonie i nie mógł przyjechać tutaj, dlatego zostałam zdelegowana jako przedstawiciel od niego, żeby prezentować ten wykład. Це, власне, Дмитро, хірург шпиталя мобільного в Херсоні. Ми декларуємо відсутність конфлікту інтересів і хочемо розказати вам про те, що незважаючи на те, що війна російсько-українська почалася ще в 2014 році, до цього часу, до 2022 року, структура травм була досить простою і зрозумілою. Але, на жаль, це були просто звичайні вогнепальні поранення і в основному це була мінно-вибухова травма. Але в 2022 році, 24 лютого, все змінилося, тому що Росія змінила свою військову тактику. Відповідно, це для нас створило нові наші виклики для нашої роботи. Росія постійно порушує умови Женевської конвенції. Вона використовує керовані авіабомби, які за ціль мають госпіталя, лікарні розміщені до 70 кілометрів від лінії фронту, і відповідно вони не можуть виконувати свою функцію як заклади охорони здоров'я другого рівня. Відповідно, евакуація наших поранених, вона вже є досить така ускладнена, і відповідно ми мусимо достосовуватися до ситуації, яка зараз є. Росія вбиває наших медиків. Цей слайд для мене є дуже важливим і дуже тяжким, тому що тут, власне, представлені мої колеги, яких я знала особисто, які були моїми друзями. Ми не маємо зараз цілої такої загальної кількості поранених і вбитих наших військових медиків, і недовго ще їх не будемо мати. Але щотижня я маю інформацію, що хтось з моїх друзів поранений, що хтось з моїх друзів, на жаль, вже не з нами. І, власне, цей слайд в пам'ять про них. Існує також наказ, ми знаємо про те, що Росія спеціально вбиває і полює на медиків в першу чергу, і навіть існують спеціальні снайпери, які, власне, вбивають, які спеціалізуються на тому, щоб полювати на військових медиків.
Росія вбиває і обстрілює будь-які заклади охорони здоров'я, де можна взагалі надавати будь-яку допомогу. І це не тільки заклади охорони здоров'я на лінії фронту, це також заклади охорони здоров'я в глибокому тилу. Вони стріляють по цивільних лікарнях, по поліклініках, по амбулаторіях сімейної медицини, по стоматологічних кабінетах. На жаль, це наслідки цих всіх збройних уражень. Крім того, вони регулярно порушують міжнародне право, обстрілюючи медевакуаційний транспорт. Тут представлена каретка, яка була розстріляна в Херсоні. На жаль, це було не випадковий приліт, це була спланована акція, полювання на медиків. Водій і поранений, на жаль, загинули відразу на місці, а лікар помер у госпіталі. Для того, щоб якимось чином оправдати свої дії, свої ракетні удари по цивільних структурах, по садочках, по школах, по церквах, по костелах, в російській мас-медіа говорять про те, що бойовики, що в школах, в садках розміщуються військові, скажімо так, військові одиниці, військові підрозділи, а зброю і військових перевозять в машинах, означених Червоним Хрестом. Відповідно того, що ми маємо зараз постійні ракетні удари по медичних закладах, мусимо змінити також і організацію роботи медичних закладів на полі бою і також на тимчасових звільнених територіях, так? І відповідно переносяться операційні в підвали, тому що коли йдуть ракетні удари, відповідно страждають верхні поверха і стелі. Ну і відповідно ці медичні заклади мусять бути цілком автономними. Вони мусять мати своє водопостачання, свою енергію, генератори, тому що завжди під час того, як ідуть ракетні удари, немає світла, немає води. Відповідно, це фотографія Дмитра. Наші хірурги працюють в умовах, наближених до 19 століття, тільки тоді не було загрози ракетних ударів. Зараз вони, на жаль, є. Також ускладнює ситуацію те, що Росія використовує неконвенційну зброю, зокрема фосфорні бомби. Це відео було мені передане моїми друзями. Зараз перепрошую, бо щось воно. Ага. Це відео було мені передане моїми друзями з Мар'їнки. Це відео очевидців атаки фосфорними бомбами. Відповідно, такі ракетні удари спричиняють досить серйозні і досить важливі такі ушкодження. Це пацієнт з опіками після ракетного удару фосфором. Як бачимо, опіки, пошкодження очей. Окрім того, тут є ампутація верхніх кінцівок, тупа травма грудної клітки, множинні осколочні поранення. І, відповідно, пацієнт має, крім того всього, тупу травму живота і підозру на внутрішню кровотечу з геморагічним шоком. Наступним типом неконвенційної зброї, яку використовує Росія, це є також зброя типу шарпнель. На цьому слайді ми бачимо елементи, якими була начинена ракета, яка обстріляла Одесу. Відповідно, ми маємо множинні поранення цими металічними кусочками дротів, які попадають в організм людини. І вони також стріляють не тільки по військовим такою зброєю, а також і по цивільним. Наприклад, також застосовують зброю по типу флешет. Це є ракета, яка була начинена такими дрібними металічними стрілками, флешетами. Здавалося б, досить така маленька річ, яка може викликати досить серйозні ушкодження. Подивіться, будь ласка, зверніть увагу. Маленька дирочка в ділянці грудної клітки. Оскільки ця зброя має трошки іншу траєкторію польоту, як куля, вона має лінійну траєкторію. Відповідно, ушкодження правої легені, перебила діафрагму, пошкодила шлунок і селезінці. Відповідно, маємо гемопневмоторакс, маємо внутрішню кровотечу,
маємо геморагічний шок. Ось тут пацієнта флешета, бачите, за вухом пробила мозок. І, власне, ці всі пацієнти живі, слава Богу. Окрім того, маємо дуже серйозні пошкодження, бачите, з множинними ампутаціями, ушкодженнями обличчя, ушкодженнями, тупими травмами живота, внутрішніми кровотечами. Тут також маємо ситуацію, коли є вентиляція кишківника і опіки фосфорними бомбами разом з ампутацією, посттравматичною ампутацією. Ну, ось, наприклад, також один з видів застосування неконвенційної зброї. Всі види зброї, які зараз застосовуються, вони викликають досить складні ушкодження, які, наприклад, можуть нам ускладнювати ситуацію і алгоритми надання допомоги таким пацієнтам. Відповідно, ми маємо пацієнта з ампутацією, з переломами обох стегнових кісток, з переломами обох плечових кісток, з компартмент-синдромом, з тупою травмою живота, геморагічний шок, і, власне, пацієнт є досить складний. Згідно стандартів і протоколів TCCC є обов'язковим наявність двох турнікетів, двох жгутів. На жаль, в наших умовах, в умовах зброї, яку використовує Росія, це не працює. Немає протоколів, і, на жаль, ми зараз вчимося на власному досвіді, на власній крові, допомоги пацієнтам з, скажімо так, з травмами внаслідок застосування неконвенційної зброї. Дуже часто складається так, що Росія використовує неконвенційні міни. Що значить неконвенційні міни? Це міни, які не мають таймера самознищення. Це міни з радянського зразка, яким був обстріляний Херсон. І оскільки вони можуть бути на полях і взагалі в землі досить тривалий час, навіть віками, і розриваються невідомо коли, ми маємо дуже багато ускладнень не тільки серед військових, але й серед цивільного населення. Відповідно, бачите, тут є ампутації, мінно-вибухова травма ампутації, ну і, відповідно, потрібно надавати допомогу таким пацієнтам. В таких ситуаціях, коли, наприклад, є ці повибухові ушкодження, все рівно потрібно також підходити поетапно до ампутації і до надання їм допомоги. Спершу потрібно зробити ревізію рани, подивитися, яка ситуація. Первинна ампутація – це є в межах некротизованих тканин, за якийсь певний період часу повторна оцінка, знову ж таки видалення некротизованих тканин і, на жаль, дуже часто такі пацієнти потребують реампутації. Це пацієнт з осколочним пораненням серця, з гіпокоагуляцією. На жаль, його не вдалося врятувати. Бачите, якраз отвір від осколочного поранення. Всі ці речі, про які ми зараз з вами говоримо, вони призвели до того, що нам довелося переоцінити взагалі надання допомоги і пріоритетність надання допомоги, тобто змінити парадигму в нашу військово-медичну парадигму. В результаті ми стали свідомі того, що потрібно чітко дотримуватися таймінгу евакуації і дуже гарно, чітко і правильно прораховувати шляхи цієї евакуації. І це не тільки з медичних показів, тому що невідомо, через 10 хвилин цей госпіталь взагалі буде живий, чи на нього не потрапить якась ракета, чи ще щось. Відповідно, крім того, що прораховується таймінг евакуації, також широко застосовується зараз, скажімо, правила демедж-контролю під час операцій. Створилися алгоритми в військових госпіталях, які дозволяють, власне, цей демедж-контроль заощадити час.
На чому це полягає? На швидкому травмоогляді згідно алгоритму Марч. Наступне це є вишукують загрозливі кровотечі або стани, які можуть зараз призвести до смерті пацієнта, стабілізація цього пацієнта швидка, тобто зупинка кровотечі, по суті. Швидкий фаст-протокол УСГ і, відповідно, операційний блок. І за допомогою цього алгоритму, який був досить успішно застосований, час від моменту, тобто так само ці платинові хвилини, від моменту огляду пацієнта до того, як він потрапить на операційний стіл, зайняв 7 хвилин 30 секунд. А найшвидший час, який був такий найкоротший час швидкого травмоогляду до того, як пацієнт потрапив в операційну, це було 1 хвилина 20 секунд. Ну і відповідно пам'ятаємо про те, що демедж-контроль хірургія дозволяє нам заощадити час, і не можуть хірурги робити великий обсяг операції через те, що це є загроза того, що цей пацієнт може не вижити, або лікарня буде обстріляна, відповідно не буде шансів для нікого. Тому демедж-контроль полягає на тому, що швидка зупинка, тимчасова зупинка кровотечі, швидка лапаротомія, швидке закриття рани, тимчасове закриття рани, і відповідно такого пацієнта передають на наступний етап евакуації. В цьому випадку, наприклад, тільки стабілізація апаратом зовнішньої фіксації Лізарова. Відповідно, згідно цих всіх ситуацій, змінилися підходи до сегрегації пацієнтів і надання їм кольорів пріоритетності. Тепер до жовтих пацієнтів в багатьох випадках відносяться пацієнти, які мають кровотечі, але контрольовані кровотечі. Якщо є кровотеча зупинена або вона є контрольована, відповідно цей пацієнт стабілізується вже на пункті стабілізаційного, відноситься до категорії жовтої і тоді вже йде на наступний етап евакуації. І закінчуючи свою доповідь, я хочу просто сказати, що Росія агресор, Росія вбиває наших дітей. Станом на сьогоднішній день Росія вже вбила більше 500 наших дітей і поранила більше 1000. Ми зараз здобуваємо досвід на крові, величезний досвід на крові. Відповідно, ми ділимося з ним, з цілим світом, тому що загрожує Росія не тільки нам, але й цілому світові, і ми цього свідомі. Розмовляючи, буквально 2 тижні тому я була на конгресі в Мексиці, міжнародному конгресі, і там були представники з Сполучених Штатів Америки, яким дуже це все так, насправді Україна, вона здається далеко, правда, але те, що відбувається, відголосом іде по цілому світу. І на основі того досвіду, який ми зараз маємо, стало питання про те, що був написаний лист до комітету НАЕМТ, до комітету про зміну протоколів TCC, для того, щоб також в них також засвідчити і також допомогу при застосуванні зброї масового ураження і неконвенційної зброї. І я хочу дуже-дуже подякувати нашим братам-полякам за те, що в ці смутні часи вони той світлий такий промінчик, який нас зігріває і не дає залишатися самим. Дякую bardzo za pomoc i za wsparcie. Bardzo dziękujemy za ciekawą prezentację. I pozostając w tematyce obrażeń ciała i skutków działań wojennych, które codziennie dochodzą na terenie Ukrainy, pragnę zaprosić pana magistra Jakuba Zachaja z Zakładu Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do wygłoszenia prelekcji zatytułowanej Postępowanie z poszkodowanym na polu walki, warunki płynące z ukraińskiego teatru działań wojennych. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tak jak tutaj Pan doktor powiedział, troszeczkę zostaniemy jakby w tematyce. Ja myślę, że ta tematyka w wielu wykładach już się tutaj pojawiła się jakby też epidemiologia tych urazów, pojawiły się jakby elementy, które już wypracowujemy, tak? Te wnioski, które płyną, to co musimy zmienić, to czego musimy się nauczyć, tak jak mówi jakby
podstawowa doktryna wojskowa, adapt, improvise, overcome, tak? Przystosuj się do warunków, w których przychodzi ci pracować, wykonaj najpierw improwizację, a później przezwycięż trudności, wypracuj protokoły, to o czym mówimy, tak? Na wielu konferencjach to się pojawia i też w wykładach to się dzisiaj pojawiało. Przede wszystkim musimy pracować na gotowych protokołach, na standardach, które znają wszyscy, które są jasne, czytelne i które są przede wszystkim odtwarzalne i dostosowane do warunków, w których przyjdzie nam pracować. Tak, tutaj może na początek troszeczkę historii, tak, mówimy o tej medycynie pola walki. Dla niektórych z nas jest to taka nowość, tak, chętnie czerpiemy z niej, jakby z jej doświadczeń, które przynosimy na grunt cywilny, ale też może wróćmy troszeczkę do początku i zastanówmy się, skąd to się w ogóle bierze, tak. I tutaj jakby na początku tego diagramu, który stworzyłem, tak, umieściłem wojny napoleońskie. Tak. Wojny napoleońskie, generalnie dalej idziemy przez krwawy XIX wiek, dochodzimy do wojen światowych, przechodzimy już do czasów nam bardziej współczesnych, wojny w Korei, wojny w Wietnamie, no i czasów, na których tak naprawdę my się najwięcej nauczyliśmy, tak, czyli Global War on Terror, czyli operacji, które zostały wykonane, tak, po ataku 11 września przez Al-Kaidę na wieżę World Trade Center, na Pentagon, tak, i wszystkie operacje, które nawet troszeczkę wcześniej musielibyśmy się cofnąć, ale też za chwilę o tym powiem. No i ostatni element, który chciałem zaznaczyć, wojna na Ukrainie, tak, czy generalnie, czy my jesteśmy w tym kontinuum, czy generalnie powinniśmy tutaj postawić kreskę i zacząć niektóre elementy pisać od nowa. Tak, generalnie jeżeli chodzi o medycynę taktyczną, to oczywiście, tak powiedziałem, zaczęliśmy od wojen napoleońskich, tak, ale tutaj mamy fragment kolumny Trajana, gdzie generalnie już w czasach rzymskich ktoś doszedł do wniosku, że tych poszkodowanych na polu walki to jednak warto opatrywać, że prawidłowo wykonana toaleta rany, że prawidłowo wykonany opatrunek jest w stanie temu legioniście uratować życie, a tym samym tego człowieka jakby nie skreślić z listy, z rejestrów, tak? Tylko po jakimś czasie przywrócić i mamy doświadczonego żołnierza, który dalej może prowadzić kampanie wojskowe, tak? No medycyna taktyczna jest troszeczkę okrutna, tak? Tutaj nie myślimy o człowieku, to nie jest holistyczne, humanistyczne podejście do jednostki jako jednostki, ale to jest podejście jakby do narzędzia, tak? To jest narzędzie prowadzenia polityki, wykonywania zadań, które ma określony cel, tak? Ma iść do walki, ma iść do boju i realizować polecenia swoich przełożonych. Dwa slajdy, które chciałbym tutaj przybliżyć, tak, troszeczkę mało związane z medycyną. Mamy tutaj artylerię polową francuską. Tak jak jeżeli byśmy wzięli historię wojskowości, w historii wojskowości mamy anglosaskie określenie flying artillery, tak. Anglicy pod wrażeniem możliwości manewrowych armii napoleońskiej, możliwości przesuwania się po artylerii, po polu walki, zmieniania jakby tego, co się na tym polu walki dzieje, wprowadzili to u siebie. Ale Francuzi też jakby rozwinęli tą koncepcję. I Jean-Dominique Leroy, główny chirurg armii francuskiej, którego doskonale medycy znają, tak, to jest twórca triażu, popatrzył na te zdolności operacyjne i powiedział, ja chcę zrobić coś takiego samego, tak? Ja chcę mieć tą możliwość transportowania rannych z pola walki i wymyślił ambulanse, tak? Stąd powstały ambulanse. Kolejna rzecz, która płynie z wojen napoleońskich, jakby lekcji, którą oni odrobili i którą przełożyli później na swoje działania, to jest to, że szpital musi zostać przesunięty blisko pola walki. Tak? My nie możemy pozwolić na to, żeby ci ranni zalegali, czekali, oczekiwali na długi transport, a później generalnie oczekiwali w szpitalach. No i kolejny element, tutaj wojna krymska, ten krwawy XIX wiek, gdzie mam jeszcze wojnę secesyjną, tak? I kolejne osoby, które wiążą się z rozwojem medycyny pola walki. I tutaj bym wam chciał, przepraszam, troszeczkę za szybko, przedstawić ciekawy diagram. To jest diagram, który pokazuje tak zwane śmierci możliwe do uniknięcia, tak? Czyli to pojęcie, na którym my bazujemy w medycynie pola walki, te zgony możliwe do uniknięcia i procedury, które stosujemy, żeby te zgony jakby wykluczyć. Tak? Tutaj mamy ten diagram, który powstał w trakcie wojny krymskiej, a jego autorem jest Florencja Nightingale, tak? Dobrze niektórym doskonale praktycznie znana, tak? Adeptom pielęgniarstwa. No i co ona stwierdziła w tym diagramie, tak? Że ten mały czerwony kwadracik to są straty, które są wynikiem jakby ran na polu walki. Generalnie do czasów II wojny światowej prędzej żołnierz umierał na jakąś chorobę związaną ze środowiskiem, w jakim przebywał, niż od ran polowych. To się później zmieni. To się zmieni w trakcie II wojny światowej, ale już
W tym czasie stworzono narzędzia, zaczęto zbierać dane, które pokazywały nam, na jakie elementy należy zwracać uwagę, aby tych rannych opatrywać właściwie, aby otrzymywali właściwy poziom leczenia, a tym samym znowu byli przywróceni jakby najszybciej do tego, żeby walczyć. Tak? No i mamy XX wiek, 2 wojny światowe. Jeżeli mówimy generalnie o konfliktach zbrojnych, mniej więcej właśnie od wojen napoleońskich, to możemy sobie narysować taką sinusoidę. I to jest tak samo mniej więcej jak w historii sztuki, że mamy bardziej zbliżenie do antyku, odsunięcie od antyku, tak samo w historii wojskowości mamy bardziej konflikt, który oprze się o masę, tak? Czyli ilość żołnierzy, którzy będą walczyć o stałe fortyfikacje i konflikty, które będą konfliktami manewrowymi. Druga wojna światowa, konflikt, który rozpoczął się od szybkiego manewru, tak, mamy kampanię w Polsce, kampanię na zachodzie Europy, ale od 1943 roku badacze mówią, to już nie jest wojna, którą wygrywają czołgi, to jest wojna artyleryjska, tak, to jest wojna artyleryjska, w której decyduje ilość dział, które zostaną przesunięte do frontu, to jest ilość pocisków, które jesteśmy w stanie wystrzelić w krótkim czasie na naszego przeciwnika. Wietnam, wojna operacji, rodzi się transport lotniczy, tak? Wojna w Korei, rozwinięte szpitale polowe, ale Wietnam pokazał przede wszystkim, że pacjent na pokładzie statku powietrznego to nie jest transport, to nie jest cargo, które jest zabierane z okolic frontu, przewożone do szpitali polowych, to jest środek dedykowany, tak? Na którym jest personel medyczny, który tym poszkodowanym będzie się zajmował. No i generalnie dochodzimy do czasów nam bliżej współczesnych, tak, czyli tak jak powiedziałem, Global War on Terror, możemy się troszeczkę cofnąć. Ci, którzy czytają podręczniki TC3, uczestniczą w kursach, pewnie nieraz usłyszeli, że generalnie jakby geneza tego, co robimy, to mniej więcej operacja Izraelczyków w Entebbe, odbicie zakładników, później mamy operację Gothic Serpent, czyli Mogadisz i dalej i rok 2005, w którym jakby Department of Defense mówi, musimy przyjąć jednolite narzędzia, które pozwolą ujednolicić proces szkolenia, ujednolicić proces wyposażenia i przede wszystkim określić jasne, proste narzędzia, które mamy wykorzystać do tego, żeby tych poszkodowanych naszych na polu walki ratować. Tak? I tu mamy takie główne założenia. Przede wszystkim dobra praktyka w zakresie medycyny i taktyki. Przede wszystkim nadrzędność taktyki nad medycyną. Musimy pamiętać, że medyk w składzie pododdziału to nie jest medyk, który tylko i wyłącznie czeka na to, żeby dostać wezwanie, podbiec do poszkodowanego, udzielić pomocy. To jest przede wszystkim element oddziału, tak? Element całości, element całej maszyny i generalnie jego zadaniem przede wszystkim jest wykonywanie poleceń, rozkazów swoich przełożonych. Tak? My tu mówimy o poziomie taktycznym, poziomie wykonawczym. Tak? Przede wszystkim, jeżeli myślimy o medycynie pola walki i o tym, jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z Ukrainy, to jest poziom strategiczny. Tak? My powinniśmy zacząć budować system od góry, tak? Nie od dołu, nie oddolnie go zmieniać. Tak, oddolnie on powinien być zmieniany, tak jak tutaj Państwo widzą w ostatnim punkcie. Generalnie nie ma możliwości tworzenia procedur związanych z medycyną pola walki bez udziału osób bezpośrednio uczestniczących w walce, bez udziału osób, które te osoby ratowały, które wykorzystywały sprzęt, który myśmy im zaproponowali i generalnie uczestniczyły w leczeniu tego poszkodowanego na wielu aspektach. Tak? No i generalnie jakby na osnowie tego wszystkiego, tak, czyli tych elementów masywnego, progresywnego i agresywnego leczenia masywnych krwotoków, sposobów udrożnienia dróg oddechowych, wynikających z mechanizmu urazu, tak, czyli ran postrzałowych, odłamków, urazów klatki piersiowej powodujących odmę prężną i wielu innych, stworzono jasny, czysty algorytm March, w którym większość z Państwa pewnie doskonale się orientuje. Leczymy masywne krwotoki za pomocą opasek uciskowych, procedury opakowania rany, opatrunków uciskowych również, czy ucisku bezpośredniego poprzez stosowanego jako element podstawowy, udrożnienia dróg oddechowych w zależności od poziomu wiedzy, umiejętności i też sytuacji taktycznej, tak? To musi zostać dostosowane do sytuacji taktycznej, w której ja się znajduję, tak? Nie wszystkie elementy jestem w stanie wykonać w każdym czasie, tak? Tak, mówimy dalej o leczeniu właśnie progresywnym odmy prężnej, o leczeniu wstrząsu hipowolemicznego, wstrząsu obturacyjnego.
może nawet podaży preparatów krwi pełnej, to zależy od poziomu wyszkolenia, od poziomu umiejętności, od zasobów, ale przede wszystkim od, jak już powiedziałem, sytuacji taktycznej, no i przeciwdziałaniu hipotermii i urazom głowy. Tak? Musimy sobie uświadomić, że generalnie urazy, główne mechanizmy urazów, o których mówimy, jeżeli chodzi o pole walki, czyli eksplozje plus rany postrzałowe, wiążą się z dużym ryzykiem urazów głowy. Traumatic brain injury to jest jeden z elementów, głównych elementów, które są jakby w wytycznych podkreślane, że musi być wczesne rozpoznanie, wykorzystując kryteria MACE tych urazów i odpowiednie zadziałanie. I to generalnie zadziałanie tutaj w poprzednim wykładzie doktora Podgórskiego mniej więcej jest to same z tym, co mówi TC3, ale znowu jest zależne od poziomu umiejętności naszego operatora, który będzie te czynności, oczywiście i sytuacji taktycznej, wykonywał. Tak? No i generalnie rozwinięcie tego akronimu, tak, oczywiście też wezwanie szybko pomocy, tak, medevac request, jak najszybciej zgłoszony, jak najszybsza ewakuacja tego poszkodowanego po wstępnym zabezpieczeniu, tak, leczenie bólu, kontrola, zabezpieczenie ran, podaż antybiotyków wczesna i unieruchomienia jako element, który działa przeciwbólowo, ogranicza krwotoki i generalnie ułatwia, właściwie to temu poszkodowanemu jakby sprawia, że sprawiamy mu większy komfort, tak? Sprawiamy mu większy komfort w trakcie transportu, bo ten transport będzie różny, o czym powiem też w dalszej części prezentacji. Tak? No i mamy Ukrainę, tak? Tutaj jedno ze zdjęć zaczerpniętych z prasy. Co my możemy powiedzieć o Ukrainie? Konflikt, który zatrzymał się w okopach, tak? Czyli ta sinusoida, o której powiedziałem, w pewnym momencie doszła do kolejnego elementu, w którym stają naprzeciwko siebie dwie armie o zbliżonym potencjale, z dużym zapleczem materiałowym, z dużym zabezpieczeniem, jeżeli chodzi o możliwości poboru, no i generalnie no i mamy pad, tak? Mamy pad, wojna zatrzymuje się, tak? Z czym to się wiąże? Tak? Z czym to się wiąże? Zwiększone straty. Zwiększone straty. Dlaczego? Natężenie, ilość środków ogniowych, wykorzystanie innych elementów, no i generalnie zaangażowanie infrastruktury cywilnej, które niestety, tutaj też padło w poprzedniej prezentacji, ja o tym też powiem, która również jest wciągnięta w machinę wojenną. Tak? O wojnie II światowej mówimy, że to była wojna totalna, bo wojna była prowadzona przeciwko każdemu elementowi społeczeństwa. Tutaj też możemy użyć tego samego stwierdzenia. Tak? Mówi tutaj się o konflikcie pełnoskalowym, ale to jest tak naprawdę wojna totalna. Tak? Tutaj jest wojna prowadzona we wszystkich obszarach, we wszystkich możliwych obszarach aktywności ludzkiej i to nie tylko na wymiarze wojskowym. Jeżeli mówimy o Global War on Terror, mówimy o starciu armii regularnej z rebeliantami, z osobami, które jakby nie chciały się podporządkować pewnym regułom. Tutaj mamy konflikt dwóch armii, no i natężenie środków oddziaływania. Tak? Generalnie zarówno ilości żołnierzy, którzy są potrzebni do przeprowadzenia jakiejś operacji, jak i środków, które będą jakby razić potencjalną siłę żywą przeciwnika. Tak? I to, o czym sobie powiedzieliśmy, tak? Czyli to, co już się wydarzyło w przeszłości, tak naprawdę o przesunięciu na froncie decyduje ilość i możliwość wystrzelenia pocisków artyleryjskich. To może być 1, 2, 3 pociski w ciągu minuty, ale to może być też i 100 pocisków w ciągu minuty. Więc teraz musimy sobie wyobrazić skalę obrażeń, jaka generalnie może zostać wygenerowana i jakie wielkie obciążenie dla systemu zarówno wojskowego, jeżeli chodzi o udzielenie pomocy na polu walki, o możliwości ewakuacyjne, jak i dalszej alokacji tych poszkodowanych. Ci poszkodowani muszą gdzieś trafić do jakiegoś szpitala, oni muszą zacząć być leczeni, oni potrzebują zaplecza. No a generalnie punkt numer 3, to zaplecze nie jest bezpieczne. Nie jest bezpieczne i to też widzimy w konflikcie, który toczy się w tym momencie na Bliskim Wschodzie, że generalnie jednym z pierwszych elementów, który został zaatakowany, została zaatakowana infrastruktura cywilna i to były szpitale, tak? Szpitale, które jakby mogą być potencjalnym zapleczem ratowania poszkodowanych na polu walki. No i to, o czym pani docent powiedziała w swojej prezentacji, pogwałcenie prawa międzynarodowego, tak? Tu mówimy o konwencji genewskiej, mówimy o konwencji ottawskiej i generalnie wielu obszarach prawa międzynarodowego. I my to wiemy, te raporty są, tego ukryć się nie da w żaden sposób. Tak? I tutaj jeżeli chodzi o ataki na infrastrukturę krytyczną, te dane są zaczerpnięte z raportów WHO. Jak widzimy w okresie ponad roku czasu, tak? 1024 ataki, tak? Ogromna ilość ataków.
ataki na szpitale, ataki na łańcuchy dostaw środków farmakologicznych, transporty rannych, bezpośrednie ataki na personel ochrony zdrowia i oddziaływanie na pacjentów. Tak? Nawet pacjent w tym systemie nie jest bezpieczny. Nikt w tym systemie nie jest bezpieczny. To, o czym trzeba jeszcze było powiedzieć, tak jakbym wrócił myślą do poprzedniego slajdu, tak, też tutaj pani docent na swoim wykładzie powiedziała o tych niekonwencjonalnych środkach rażenia, o tym sobie jeszcze powiemy, które są nakierowane, tak? Przede wszystkim mówimy to o amunicji krążącej, która często jest wykorzystywana jako swoisty tropiciel, tak? Tych łańcuchów rannych i w tym momencie są atakowane centra zgrupowania, gdzie ci ranni są jakby dodatkowo opatrywani i przesyłani dalej, ale też cywilne szpitale, do których ci ranni mogą trafić, tak? I generalnie gros tych ataków to przede wszystkim ataki artyleryjskie, rakietowe, tak? To, o czym powiedzieliśmy, to natężenie środków ogniowych, to jest ten walec, który służy temu, żeby zadawać straty. Mamy też akty terroru, mamy akty wkroczenia do placówek medycznych, zastraszania, znęcania się i generalnie zniechęcania do udzielania dalszej pomocy. Tak, tutaj mamy jeden z filmików, nie wiem, czy uda nam się go, tak, to już też do poprzedniej prezentacji wracając, uszkodzona karetka pogotowia, kolejna karetka pogotowia gdzieś na wschodzie Ukrainy, która pojechała zabrać rannych i która nie wróciła, tak, która nie wróciła z tym poszkodowanym. No i generalnie, co my wiemy dalej o tym cywilnym systemie? To my wiemy, że generalnie system cywilny nie jest dostosowany do możliwości takich, w jakich się obecnie znajduje, tak? I chodzi tutaj o różne elementy, no ale o takim elemencie podstawowym musimy sobie powiedzieć wprost. Czy każdy pracownik ochrony zdrowia, który pracuje w naszym szpitalu bądź ukraińskim, czy on ma świadomość, czy ma jakiekolwiek podstawy, wiedzę do tego, żeby pracować z poszkodowanym, który wraca z frontu, z innym mechanizmem urazów, z mnogimi urazami w wielu okolicach ciała, z koniecznością rozpoczęcia transfuzji krwi, z koniecznością wykonania małego zabiegu chirurgicznego, który tam też się pojawia w wytycznych jako minor surgery itp. itd. Czy ten chirurg, który stanie do stołu, czy on jest w stanie udzielić pomocy na należytym poziomie temu poszkodowanemu? Stąd rozwiązania systemowe, tak? Rozwiązania systemowe w wielu obszarach, logistyki, komunikacji, alokacji poszkodowanych, opracowania procedur, tak? Wymyślenia sposobów, nowych sposobów, tak jak powiedziałem, adapt, improvise, overcome, tak? Musimy się dostosować, znaleźć na początku improwizację, z tych improwizacji stworzyć procedury, które będą przystosowane do warunków, w których pracujemy. No i to, co sobie powiedzieliśmy, tak, te jakby też już wcześniej główne implikacje, tak? Poszkodowani głównie w wyniku oddziaływania artylerii lufowej, artylerii rakietowej. Tutaj też jakby trzeba wspomnieć o urazach minowych, które są rozległe, tak? No bo jeżeli mamy poszkodowanego, który wiemy, że to natężenie używania środków minowych jest ogromne. Tego poszkodowanego, jeżeli weźmiemy z urazem, z amputacją części stopy, ale czy mamy pewność, że ten poszkodowany w momencie amputacji, urwania stopy poprzez ten mały ładunek wybuchowy nie upadnie, nie dozna kolejnych obrażeń, tak? Czy to nie będzie mechanizm rozwinięty, tak? Sam mechanizm jakby wybuchu, tak? To część z Państwa pewnie dobrze kojarzy z ITLS, on jest dobrze opisywany jako 5-stopniowy mechanizm, w którym zarówno mamy uraz ciśnieniowy, uraz odłamkiem, amputację, oparzenie, no i ten TBI, Traumatic Brain Injury jako efekt, ale też użycie niekonwencjonalnych środków, o czym też pani docent powiedziała tutaj w swojej prelekcji. Ja bym tylko dodał jeszcze jedno, użycie broni termobarycznej, tak? Użycie broni termobarycznej, która powoduje, że mamy poszkodowanego z amputacjami, to najczęściej wszystkich kończyn, oparzeniem znacznej części ciała i zatruciem, tak? Urazem jeszcze inhalacyjnym, który powoduje poważne urazy wewnętrzne. Nie mamy w rejestrach, powiedzieliśmy sobie o Global War on Terror. W Global War on Terror my wiedzieliśmy, że poszkodowany może być w wyniku rany postrzałowej bądź improwizowanego ładunku wybuchowego. Ten mechanizm nie ma przeniesienia na warunki ukraińskie. Co to znaczy? Znowu musimy dostosować swój poziom myślenia, swoje procedury, swoje wyszkolenie i sprzęt, który będziemy posiadać do nowej sytuacji, w której musimy się dostosować. Użycie broni masowego rażenia, tak? Tutaj też w poprzedniej prezentacji już było o tym powiedziane. Ja dodam tylko jeszcze kolejną rzecz. W ujęciu doktrynalnym NATO to nie musi być broń, która jest jakby skonstruowana do tego, żeby była jako nośnik materiałów chemicznych, biologicznych bądź radiacyjnych.
To są celowe ataki na infrastrukturę, które mogą posiadać w swoich zasobach materiały promieniotwórcze, materiał biologiczny bądź materiał chemiczny i my wiemy, że to się dzieje, tak? Raz słyszymy o zastraszaniu, tak, że może dojść do ataku na infrastrukturę, ale też wiemy, że w toku walk celowo wybierane są takie elementy infrastruktury, żeby to jednak skażenie powodować, a tym samym tych obrońców z tych rejonów odstraszać. No i ograniczenie możliwości ewakuacji. Tutaj mówimy też o pojęciu jakby złotej godziny, która też tam urosła w tej medycynie pola walki, która gdzieś ma tam też swoją genezę w medycynie pola walki. I teraz sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, czy ten poszkodowany w 90%, 80-70% ukraińskiego pola walki jest w stanie być ewakuowany w ciągu godziny? Czy my w ciągu godziny jesteśmy podjąć w stanie krytyczne umiejętności, tak? To teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, jakich umiejętności musimy oczekiwać od żołnierzy, od medyków, których przystosowujemy do tego pola walki, żeby oni mogli część tych procedur już wdrożyć na miejscu, żeby już tych część zgonów możliwych do uniknięcia, tych poważnych urazów żeby oni mieli te narzędzia, żeby oni mieli tą świadomość, z czym walczą, na co mają zwrócić uwagę. Tak? Mechanizm urazu, jeżeli chodzi o ujęcie jakby bardziej statystyczne, tutaj te dane prezentował rektor Kuczyn na forum Bezpieczny Pacjent w Krakowie, także dziękujemy tutaj panu za te dane. Tak? No i generalnie rany w obronie Kijowa. Tak? Widzimy przede wszystkim, że to są rozległe urazy. To nie są urazy, do których my przywykliśmy. Rany w obrębach kończyn, rany, krwotoki z miejsc przejściowych, możliwa odma prężna, która się rozwinie w wyniku urazu. Tak? To są złożone mechanizmy urazów wymagające podejścia systemowego, tak? Posiadania rozległej wiedzy i możliwości przede wszystkim leczenia tych urazów. No i ewakuacja, o której wspomnieliśmy, tak? Jeżeli chodzi o wytyczne CZ3, mamy różne poziomy. CASEVAC, czyli ewakuacja za pomocą pojazdów jakby wojskowych, które uczestniczą w danej operacji, które są wyznaczone jakby do możliwości ewakuacji rannych. MEDEVAC, dedykowane pojazdy. Guerrilla Medivac to jest coś, co w tym momencie na Ukrainie króluje, moim zdaniem, tak, obserwując to, co się dzieje. Ewakuacja przy wykorzystaniu transportu kolejowego, tak. Ten środek ewakuacji generalnie znowu, tak jak wracając do tej osi czasu, którą sobie pokazaliśmy, to jest znowu odtworzenie jakby schematów, które już w przeszłości były wykorzystywane, tylko teraz musimy się zastanowić z kolei, jakie możliwości może dać nam ten sposób ewakuacji, tak. Jakie elementy możemy wdrożyć, żeby może w tym miejscu, na tym fazie ewakuacji wdrożyć jakieś narzędzia, które spowodują, że my tych poszkodowanych będziemy leczyć, zabezpieczać lepiej i różnego rodzaju bezzałogowce, tak? Guerrilla Medevac. Wykorzystujemy pojazd typu Softskin, pojazd terenowy do przewożenia poszkodowanych. Jakie trudności, jakie problemy? Praca w ograniczonym środowisku. Wygodne środowisko do pracy? Absolutnie nie. Ryzyko zatrucia spalinami, tak? Ograniczona widoczność, ograniczony zasób dostępu, jeśli chodzi o poszkodowanego i wiele innych elementów. Do tego też musimy ludzi przygotować. Wyszkolić i przystosować. Bezzałogowce, tak? Gdzieś tam jakieś fazy projektów. Czy to uda się, zobaczymy może kiedyś w przyszłości, tak? Strativac, alokacja poszkodowanych. My wiemy, że przy takim natężeniu ataków na infrastrukturę ochrony zdrowia w rejonie konfliktu my musimy tych poszkodowanych alokować. My musimy ich przewozić z miejsca na miejsce, tak? Musimy ich przesuwać w miejsca znacznie oddalone od rejonów konfliktu i tutaj mamy kolejny poziom, czyli ten Strativac i tutaj poszkodowani z Ukrainy przede wszystkim przez Polskę dalej są dystrybuowani przez natowskie centrum w Koblencji albo też mechanizmy unijne dotyczące Civil Defense i tutaj mamy szybciutko liczby, tak, dzięki jakby tutaj organizacji Humanosz. Tak, widzimy, ilu tych poszkodowanych jesteśmy w stanie z tej Ukrainy ewakuować i generalnie znowu odpowiedzieć sobie na pytanie, co my możemy dla tych poszkodowanych zrobić w transporcie.
Dobra medycyna niekoniecznie jest dobrą taktyką, a dobra taktyka może być dobrą medycyną. W jaki sposób możemy ograniczyć straty ludzkie? To wnioski wyciągnięte już z działań na Ukrainie. Przede wszystkim rozwijamy fortyfikacje polowe, tak? Czyli generalnie zaczynamy kopać okopy, linie okopów za okopem, okopy za okopem. Nowoczesne technologie, tak jak mieliśmy na poprzednim slajdzie. Głębokość nie jest atutem. Pamiętajmy o tym, że ta amunicja krążąca, ona będzie szukać celów, będzie szukać medyków, będzie szukać polowych punktów opatrywania i w nie będzie trafiać. Jak najdalej musimy się od tego odsunąć, ale też wiemy, że rakiety trafiają i we Lwów, i w inne ośrodki i to też nie jest miejsce bezpieczne. Znowu musimy się do tej sytuacji przystosować, a czasem najlepszą formą obrony jest atak. Co my możemy zrobić jako medycy? Przede wszystkim case evac, tak? Nauczyć wykorzystania jakichkolwiek środków do ewakuacji, zwiększyć ilość przystosowanych pojazdów, szkolenie medyczne dostosowane do potrzeb, do warunków, no i generalnie to, o czym było powiedziane, podaż krwi pełnej i damage control resuscitation najszybciej, jak to jest możliwe dla tych poszkodowanych. Tu mamy też zdjęcie z Ukrainy. No i generalnie podsumowując, generalnie duża liczba strat. Jeżeli patrząc po stronie rosyjskiej, to możemy powiedzieć, że generalnie w tym momencie to jest pierwszy konflikt na ziemi, w którym liczba zabitych przerosła liczbę rannych. Ewakuacja rannych generuje trudności, o tej ewakuacji starałem się troszeczkę powiedzieć i generalnie w tej ewakuacji musimy znaleźć narzędzia, które tych poszkodowanych będą przytrzymywać przy życiu. No i rozwiązania systemowe, jeżeli chodzi o personel cywilny, generalnie personel cywilny musimy przystosowywać do tego, żeby umieli udzielać pomocy poszkodowanym na polu walki, żeby mieli w ogóle świadomość sytuacyjną, jaka na polu walki się znajduje. I teraz generalnie, czy my jesteśmy gotowi na tych poszkodowanych w społeczeństwie? Czy mamy narzędzia do tego, żeby leczyć PTSD, TBI i amputację? Kolejne pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź. Dziękuję serdecznie za uwagę. Przepraszam za przedłużenie wszystkich Państwa i Państwa przed odbiornikami różnego rodzaju też. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za tą prezentację, za przedstawienie tych elementów związanych z medycyną pola walki, generalnie z organizacją tych działań. I zaprosimy kolejnego prelegenta. Zaprosimy pana dyrektora Mirona Matejkę, dyrektora Regionalnego Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej i Katastrof z Iwano-Frankowska, który przedstawi nam temat Philanthropy of Polish Partners During the War on the example of the Regional Emergency Medical Center and Medical University in Iwano-Frankivsk. Bardzo prosimy. Доброго дня, панство. В своєму докладі я хочу на прикладі Івано-Франківської області підкреслити співпрацю, а верніше допомогу польській сторони нам, особливо під час агресії військової на теренах нашої України. Наш центр вже довготривалий час співпрацює із польськими друзями. Першими, якими співпрацювали, це є спілка роботодавців медицини рятункової Польщі та Центр авіації екстреної медичної допомоги. За більш ніж 8 років це була допомога як гуманітарна, як конференції, так і навчання, як на теренах України, так і в Польщі. Упродовж цих 8 років на запрошення польських колег ми брали участь у 8 років у змаганнях екстреної медичної допомоги в Польщі. Це було і в Бяскобело, Бартошице, Лєгніце. На 15-х зимових ювілейних змаганнях наша команда навіть зайняла 3-те призове місце. Дякуємо, це є досвід, це є навчання.
А особливо я би підкреслив, це була комунікація з директорами Центру екстреної допомоги Польщі. Після перших днів повномасштабного вторгнення я відчув це по дзвінках з кожного міста. І тільки питали, Мирон, чим допомогти? І наш центр став таким гуманітарним центром допомоги наших польських друзів. Це коло 50 тонн гуманітарної допомоги, які ми отримували. І ніхто не чекав цієї війни, і не були ми готові до цього. І не мали тих засобів, як не тільки зброї, але засобів для порятунку в нас не було. І це ми комплектували батальйони, які формувалися на теренах Івано-Франківська. Це все за вашу гуманітарну допомогу. Це турнікети, перев'язка, кровозупинні. За це вам дуже дякуємо. І військові частини. Крім того, було виділено 10 санітарних автомобілів, які теж пішли на схід. А всього центром перенаправлено біля 40 одиниць санітарного транспорту. Працівниками наші працівники в перших днів, це 39 чоловік, написали заяви, зняли з себе бронь і пішли воювати. Вже 6 демобілізованих, 2 з них поранені. Але це на перших порах, ця гуманітарна допомога була надто важлива. Хочу підкреслити ще один епізод, знаєте, після перших днів це карбується в пам'яті. І коли була Малгожата Поплавська і дзвони, Мирон, в Кракові готель заброньований для працівників, для ваших сімей, їдьте в цілях безпеки. Це для мене було дуже так морально пережити, яка допомога була і рука такої співпраці. В липні місяці 22-го року приїхав Роберт Голосковський до нас на терени Івано-Франківської області за ініціативи Міністерства охорони здоров'я, науково-практичних і колег. І ми ініціювали навчання, які ми провели на базі нашого центру. Ми підготували зал на випадок тривог, який лунали майже кожен день. Ми зробили такий зал сховище, де ми при тривозі ми опускались в зал і продовжували навчання. Знаєте, я вже багато прожив і багато маю досвід. Колись нас вчили на кафедрах, вищі учбові заклади мали військові кафедри, які вчили військово-польову хірургію, вчили як тактичної медицини. Ми не очікували такої війни, і кафедр таких нема. Зараз повертаються, відновлюють вищі учбові заклади, а на той час це не було. І той період часу, яку ви нам надали, тобто тактичної медицини, який би ви нас навчали, це було неоцінено. Можна матеріально купити, але навчання, досвід цього не купиш. І на базі нашого центру 500 медичних працівників екстреної допомоги з цілої України пройшли навчання. До сих пір пам'ятаю, як ми ранком, от Марцін є ранком, зустрічалися в залі і приїхали зі Сходу. Ну, зрозуміло, хто був на Заході, у нас як Захід, це є як Бандерівщина. І вони приходять такі на ожені, які скуті. У нас на Заході українська, а там російська. Боязнь цього. Це було в понеділок. В п'ятницю не впізнати. Вони всі радіють, обнімаються при врученні сертифікатів. Це зовсім інші люди. За тиждень часу це ви зробили такі об'єднання, такі колективу Центру екстреної допомоги з цілої України. Це ваш підхід, вас всіх полюбили, і на другий день керівники центрів до мене дзвонять: ви що зробили з нашими людьми? Я кажу, нічого, ми показали нашу культуру, наше відношення, і вони такі щасливі приїхали з навчання, що це другий підхід, та дуже дякую. Після цього навчання ми
організували в ході навчання. Приїхав ректор медичного університету із Робертом, і ми знову 50 інструкторів підготували знову на нашій базі. Але в процесі візиту ми зустрілися з колективом, зустрілися з ректором Івано-Франківського медичного університету паном Миколою Рожком. І ми задумали більше. Ми підписали меморандум про співпрацю між нашими закладами і намалювали собі далі, як має працювати ми далі на це. І я хочу доповісти, що ті наміри – це створення літовничої площадки і міжнародного навчального центру на сьогоднішній день підтримки влади Івано-Франківської області, голови ОВА і голови обласної ради виділено земельна ділянка Передгір'ю. А це треба це робити, бо порятунок в горах, а ми гірський район, 30% це є гори, це є програма обласна розвитку екстреної медичної допомоги, де закладено кошти на проект, експертизу проекту, і вже надано технічні завдання на проєктування. Так що ми йдемо своїм чередом, але дякую вам і надалі будемо робити так, щоб були порятунок на вищому рівні, як у вас є авіаційна служба, так і в нас колись буде. Ну, досвід має Львів, бо він вже тестований у рік. Але це да. З нашої ініціативи головою обласної державної адміністрації, головою обласної ради за вашу таку допомогу, співпрацю і допомогу. Ми нагородили такою вищою нагородою Івано-Франківської області. Це є заслуги перед Прикарпаття міністра охорони здоров'я Адама Недзельського, ректора Варшавського університету, заступника директора Марценка Підгорного і медаллю «Доблесть Прикарпаття», бо він має вже заслуги Роберт Голосковський. Це його ініціатива, це він рушійна сила. Це він доблесть Прикарпаття. А також нашим колегам-інструкторам ми дуже подякували за ту роботу, яку вони нам допомогли. Далі було навчання в складі 50 чоловік по практичній навички вашої авіаційної служби, де 9 чоловік з нашої області брало участь у тренуванні і навчанні. Далі ініціювали проєкт Олена Зеленська і Агата Дуда. Курс навчання пройшло 9 чоловік. У березні знову приїхали до нас наші колеги, які привезли нам повністю це для навчання, тобто екіпіровку, засоби, які можна проводити навчання в нашому центрі. І хочу відмітити, що за цей період часу ми підготували, навчання провели більше 8 тисяч жителів Прикарпаття. Це більше 2000 військових. Це є ДСНС, працівники поліції. Це наш на сьогоднішній день, наш центр став центром тактичної медицини з цілої області. До нас їдуть навчатися буквально місяць назад, приїхали до нас з Вінниччини, пару днів назад приїхала Одеса, показати як. А це ми за вашою підказкою і розумінням, ми просто зробили такий симуляційний центр тактичної медицини. Це так просто, це зробили наші працівники з вашою підтримкою. Всі приїжджають, знімають, вроді все просто, але та симуляція дорожньо-транспортної пригоди, де ми тут, поліція нам надала ті автотранспорт і перевернули все, і все вчуть, і нас вчуть. І кожен тиждень проходять на ці практичні відпрацювання всі. Це дякую за все. Ще одним партнером у нас є, це Rotary Club Познань. Я хочу підкреслити це. Вони приїхали у місто Коломию, привезли гуманітарну допомогу, а це віновізори, дефібрилятори, десь коло на 1 мільйон коштів привезли просто в подарок.
І один з мій висловів був, я сказав, що вже таким з тим багажем і з тим допомогою, яку ви надавали, я сказав, краще мати дальнього сусіда чи ближчу родину. І оцей Войцех Майтковський мене обняв, і через буквально місяць-півтора наша переросла у такі короткотермінові проекти. Він на лаветі привіз Мерседес, новий Мерседес за 180 тисяч євро. Потім один проект на 6 тисяч євро, третій проект на 5 тисяч євро. І все дзвонить: Мірон, мені вже неудобно. Мірон, що вам треба, чим допомогти? Це Ротарі клуб Познань. Я їм дуже дякую, я однозначно поїду, бо вони були в нас, а ми ще візиту в них не були. Ну і буквально місяць назад стала компанія ВАЗ, яка нам передала 2 автомобілі «Опелі», які ми такі габаритні для медицини катастроф, ми їх утримуємо. Ну, на завершення, я, коли їдучи до вас від імені Департаменту охорони здоров'я, від голови ОВА, обласної ради, в нас повне розуміння. Ще раз вам велике спасибі. Дякуємо за все, що ви зробили для нас в цей такий короткотерміновий час. А також наголошую на впевненості, що наші дружні стосунки будуть наповнюватись новими ідеями, новою співпрацею і на благо нашим народам. Слава Польщі, слава Україні! Дякую за це. Dziękujemy bardzo panu Myronu. I do kolejnego wykładu zapraszamy panią Lesiu Wołk, College Medyczny z Lwowa. Temat wykładu: Formation of Effective Emergency Medical System in Ukraine, New Challenges in Personal Training in Connection with Russian Aggression. Я маю такий голос, що я можу і без мікрофона. Вітаю, шановні пані і панове. І я ще раз хочу подякувати вам за ту pomoc і wsparcie, którą nam nadawaliście od pierwszych dni i po dzisiejszy dzień. Ja jest dumna z tego, że tu jest z wami na tej konferencji i może robić taki wykład. Забула, бачите, переходжу на українську мову і віддаю мікрофон. І, звичайно, що я хочу з вами поділитися тими такими змінами в підготовці, власне, медичних кадрів, які відбуваються в нас в зв'язку з російською агресією. Тому що всі попередні виступи ви бачили, наскільки це є складні і травми є, так? І наскільки повинна бути якісна підготовка, власне, наших медичних фахівців. І я зупинюся дуже коротко на підготовці. Це є фельдшери, я знаю, що вас немає, є пілігнярка положна, в нас ще є фельдшери, окрім того, фельдшери з медицини невідкладних станів і на підготовці екстреного медичного техніка. Реформа екстреної медичної допомоги в Україні почалася в 2016 році, ще до початку повномасштабної війни. І зараз, власне, з 2021 року проходить другий етап реформи екстреної медичної допомоги. І ви бачите, що основним з таких завдань є підвищення якості надання екстреної медичної допомоги. І зрозуміло, що без якісної підготовки кадрів ми не можемо виконати абсолютно ніяких завдань, які стоять перед нами. Ну і, власне, до реформи я хочу наголосити, підкреслити, що в нас, бо я знову ж таки підкреслюю, я є директор коледжу післядипломної освіти, коледж штовцення подипломового пілігнярик положних в Львові. Ми навчали фельдшерів станцій швидкої допомоги і сестер медичних станцій швидкої допомоги. Звичайно, що в бригадах ще працювали і водії, і працювали лікарі. Але зараз в зв'язку з реформою
Значить, є нова спеціалізація. Фельдшер з медицини невідкладних станів і нові спеціальності. Власне, екстрений медичний технік, то є водій або керовця каретки, так, і парамедик появився. Ну, а з 25-го року, звичайно, усі бригади, планується так, що мають відповідати єдиному стандарту і, власне, має бути парамедик і екстрений медичний технік. Звичайно, що війна сильно змінила нас, і ми змінюємо підходи до освіти. В Україні сьогодні є дуже багато викликів, і один з яких – це якісна нова медична освіта. Але зрозуміло, що дуже тяжко, не кожен хоче відійти від стандартів якихось, від традиційної освіти, але ми розуміємо, що ми мусимо мінятися і мусимо мінятися дуже і дуже швидко. І, власне, перше, що ми робимо, це ми змінили навчальні програми. І поряд з тим, що ми навчаємо професійним стандартам, ми впровадили всі програми, наші навчальні такі м'які навички, soft skills, так? Ми сьогодні, коли ми не говорили, бо ми думали, знаєте, що може воно є неспецифічне, ми не наголошували на тому, може воно якимось є другорядним, оці м'які навички, оце, власне, комунікативні навички, оце вміння працювати у бригаді, оце, власне, що самоорганізація, що то є не основне, але ми бачимо, наскільки воно є важливе і основне. І, власне, навчаємо, перше, що ми навчаємо цього і наших фельдшерів, і, звичайно, екстрених медичних техніків. І появиться в нас з 24-го року нова спеціалізація, це є диспетчер оперативно-диспетчерської служби. Друге, що ми змінили, це ми змінили підходи до практичного навчання. Якщо ви бачите, якщо ми подивимося, наприклад, 2015 рік, і практичне навчання в нас займало невелику частину всього навчання, так, то на сьогоднішній день ми побачили, наскільки важливим є практичне навчання. І ми впровадили також таке нове, власне, я почерпнула це вас, у нас навчання називається на виробництві. Тобто вони навчаються в нас не тільки в аудиторіях, так, але вони йдуть в лікарню, власне, під час практичного навчання. Або йдуть, так як зараз ми співпрацюємо, далі розкажу, з обласним центром екстреної медицини, власне, вони йдуть і удосконалюють свої практичні навички. І, звичайно, в нас появилося таке, як симуляційне навчання. Це є невеликий відсоток. І зрозуміло, що ми не говоримо сьогодні про симуляцію високої ймовірності. Ми говоримо про симуляцію низької і середньої, але все одно ми впроваджуємо це симуляційне навчання в наш навчальний процес. Третє, що ми впровадили в наші програми, тому що, направду, цього вимагає час, це є теми психічного здоров'я. Багато наших команд, наших викладачів пройшла тренінги по самодопомозі плюс, по МHG, по стресах. І дякуючи, власне, вийшла Ірина Володимирівна, немає Ірині Володимирівні, власне, за її підтримки. Наші викладачі є національними тренерами, і ми впроваджуємо ці всі тематики, всі ці тренінги, ми впроваджуємо свій навчальний процес. Також ми навчаємо працювати в команді. І ви бачите, тут є екстрені медичні техніки і фельдшери, вони разом працюють, вони співпрацюють, тому що би ми не говорили, а екстрений медичний технік – це є рівноправний учасник мультидисциплінарної команди. Ну і зараз я вам хочу… Ще, напевно? Ні. Можна ролик чи ні? Чи не буде? Я, власне, хотіла вам показати ролик. Це який сценарій, це симуляція вже такого високої ймовірності. Це сценарій, який ми взяли з життя. На жаль, нам війна підкидає такі сценарії, який був в Кременчуку на вокзалі. І в тому, як буде зараз, то покажуть. На флешці я маю, так. Так коротенько хотіла. Ролик є. Ролик. Немає? Ну, то я коротко розкажу, тому що ми проводимо
вже традиційно медсестринські форуми у Львові, осінні медсестринські форуми. І, власне, минулого року цей форум він був присвячений невідкладна допомога в медицині, випробування війною. І на тому ролику ми демонстрували оцю симуляцію високої ймовірності, і ви би побачили, як злагоджено співпрацювали всі абсолютно служби. Це і поліція, і рятівники, і наші фельдшери з бригади екстреної допомоги, і журналісти були, і, звичайно, викладачі, наші студенти. Тобто всі дуже активно. Ну, я йду далі, напевно, правда? Буде? Перший, так. Власне, ви побачили, маленький фрагмент, але як злагоджено працюють команди і працюють всі служби. Зараз мусить мені включити презентацію. Не йде щось. Там вже, певно, закінчення «Тремного еліта» співати, або «100 лят», ні? Ще пару слайдів, я не затримаю довго. Так, і наступне, що є дуже важливо, знаєте, колись я, напевно, про таке тільки мріяла і чула, що в симуляційно-тренінгових центрах є сучасне медичне обладнання. В нас завжди було по залишковому принципу, що вже було застаріле, передавали в навчальні заклади, а особливо в коледжі. На сьогоднішній день я дуже щиро хочу подякувати моєму такому дуже класному нашому колезі, моєму другові В'єславу Підтаху, це Центр науки для розвою в Варшаві. Власне, ми мали дуже гарний проект, який фінансувався Міністерством закордонних справ Польщі. Ми отримали дуже багато сучасного обладнання, на яке ми тільки дивимося, знаєте, бо використовуємо його як у музеї. А ми, власне, його впроваджуємо в навчальний процес, ми використовуємо його і користуємося постійно цим сучасним обладнанням. Наступне – це ми впровадили в навчальний процес симульованого пацієнта. Я розумію, що знову ж таки звертаюся до вас, бо у вас є банки симульованих пацієнтів. Так, ви навчаєте, ви знаєте. В нас на сьогоднішній день ми ще такої можливості не маємо, але, власне, симульовані пацієнти – це є наші викладачі або учасники освітнього процесу, тобто це є студенти. Ну і однозначно, що ми підвищуємо свій професійний рівень. І знову ж таки, знову хочу вам подякувати, тому що навчалися ми
в Жешові, навчалися ми в симуляційному центрі Жешова, навчалися ми в симуляційному центрі в Любліні. І знаєте, надзвичайно було приємно, коли наших викладачів запросили до командної роботи. Я десь з острахом, як керівник, десь переживала, думала, як буде, але вони себе проявили з найкращої сторони. І ми вчимося, ми вдосконалюємося, ми дивимося, як відбувається навчальний процес. Ми вчимося навіть десь, ми вчимося вчити, так? Самі вчимося вчити і передаємо це нашим студентам, тому що вони повинні бути найкращими фахівцями на сьогоднішній день. І на вимогу часу, окрім того, я не тільки буду про екстрену, я вже закінчую, але не тільки про екстрену медичну допомогу говорити, але на вимогу часу, значить, в нас сьогодні постало таке, як нові спеціалізації, це є асистент ерготерапевта і асистент фізичного терапевта. І також зовсім нова спеціалізація – це сестра медична або брат медичний з реабілітації. Звичайно, було дуже складно зробити програму з цієї спеціальності, але я вам хочу сказати, що першими і вперше в Україні ми почали проводити спеціалізацію, власне, цих фахівців. Час цього, звичайно, що дуже потребує. Складовою програми виживання є вміння надавати своєчасну медичну допомогу як собі, так і своїм рідним. І це ще раз нам показала війна. І, власне, з 25 лютого 2022 року команда викладачів нашого коледжу разом з обласним центром екстреної медичної допомоги, медицини катастроф, також Червоним Хрестом, ми почали навчати цивільне населення і всіх бажаючих навикам до медичної допомоги. Ми працювали і в укриттях, і в школах, і на заводах, і в військових частинах. І я вам скажу, що за період десь з 25 лютого до кінця липня ми, особисто викладачі коледжу, команда коледжу, ми провели більше як 250 тренінгів і навчили більше як 10 тисяч цивільного населення. Знаєте, ми навчали людей і рятували себе. Стресу, депресії, страху не було. Ми на то не мали, просто ми на це не мали часу. Ну і ми навчаємося, звичайно, в нас, співпрацюємо з професором Гудимою, а також маємо підписано меморандум про співпрацю і дуже тісно, і дуже класно співпрацюємо з нашим обласним центром екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Я дякую Андрію Ваську щиро за таку співпрацю. І зовсім недавно, я йому ще не розказувала того, я мала зустріч з представниками американської місії, які приїхали до Львова і хотіли відкрити центр, щоб підготувати екстрених медичних техніків. А хотіли, знаєте, чому зі мною познайомитися? Вони хотіли поспілкуватися, побачити нашу практичну базу. І коли ми поспілкувалися, вони кажуть, ну, напевно, я так розумію, що спочатку вони були вас, і вони сказали мені, ні, ми у Львові не будемо, тому що сказав Васько, що в нас є коледж, нам більше нікого не треба. Це найвища оцінка є нашої роботи. Дякую щиро, Андрію. Отже, без якісної медичної освіти, звичайно, що не буде якісної медичної допомоги. І я вам щиро дякую. Нема останнього. Останнього слайду немає. Ну, останній слайд було дякую за увагу. Але немає, то немає. Я вам щиро дякую за увагу, що, звичайно, звичайство będzie наше. Я ще раз дякую за співпрацю. Хай жиє Польська, слава Україні! Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, chciałem Państwa poinformować, że to był ostatni wykład tej sesji i tego dnia. W programie jeszcze jest taka kwestia określona jako podsumowanie pierwszego dnia i wstępne wnioski. Ja bym chciał zaproponować, żeby one odbyły się w postaci przerwy kawowej, której nie było.
ale przede wszystkim, żeby te wnioski powstały na kolacji, która dzisiaj się odbędzie o 19:00. Myślę, że na tej kolacji te wnioski będziemy mogli skonstruować, jeżeli chodzi o te pierwszy dzień. Chcieliśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować za wytrwałość, za ten pierwszy dzień. I cóż, i do zobaczenia na kolacji, do zobaczenia jutro o godzinie 9:45 zaczyna się pierwsza sesja. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.